jak ciągnik w bogatym wyposażeniu, no to też wiadomo, że naprawa będzie droższa niż standardowego. Koło zębate, tutaj widać uszkodzenia. Tutaj się przetrze, to jest ładne, czyste, a tak to jest tyle szlamu było w środku. Witam. No, druga część, czy drugi odcinek filmu z naprawy ciągnika Fendt 930, gdzie tutaj mieliśmy problem z tym, no jeszcze jest problem dalej ze sprzęgłem napędu przedniej osi, łożyskowanie wałka atakującego. Tutaj widać, no, ciągnik jest częściowo już troszeczkę rozpołowiony, że tak powiem. Mamy tutaj pompy układu hydraulicznego, widać, no i tu teraz trzeba jeszcze odjechać będzie obudową, czyli rozkręcić go w tym miejscu i obudową przekładni wyjechać, tak żeby to wszystko było na wierzchu, no i wtedy będzie można dopiero wymontowywać wał napędowy przedniej osi, tak żeby rozebrać sprzęgiełko. No, trochę tutaj roboty jest niestety, rurek co niemiara, niestety. Dodatkowo, tak jak mówiłem tu wcześniej w poprzednim odcinku, no, bogate wyposażenie ciągnika niestety wpływa też na potem pracochłonność przy naprawach, no bo jeżeli jest tutaj dodatkowy układ AutoGuide, no, czyli mamy ileś rureczek więcej, zawory, no i to wszystko trzeba niestety zdemontować, no bo inaczej się później no nie da dojść, tak? Przez to też utrudnione dojście, tej roboty jest więcej niestety i przez to też idą koszty, no ale to jak ciągnik w bogatym wyposażeniu, no to też wiadomo, że naprawa będzie droższa niż standardowego ciągnika. No takie tutaj życie. Tutaj wał przedniego napędu, który idzie przez zbiornik oleju hydraulicznego, bo to jest zbiornik oleju hydraulicznego, w którym są pompy. Od rolnictwa do przemysłu ciężkiego. Ładowarka teleskopowa Farezin to synonim wszechstronnej siły i niezawodności. No i ten wał dalej tam później już przez korpus silnika aż do przedniej osi. Tego wału w zasadzie nigdzie tak nie widać, on jest cały schowany w ciągniku. Od tylnej osi aż do przedniej idzie wał łączony, bo to nie jest w całości, bo to by tu w całości to by się teraz go całkiem nie rozebrało, więc odcinkami można go tam w pewne fragmenty wymieniać. No i troszeczkę tu jeszcze trzeba będzie w tym ciągniku powalczyć, chociaż klientowi troszeczkę spieszy, no ale no zrobić trzeba będzie. Nie wiem, co jeszcze zrobimy z obudową skrzyni, no bo tam nie pokazałem ostatnio, ale to też teraz nie będzie widać. Niestety tam jest też uszkodzenie, jakby troszeczkę ta obudowa przy użyskowaniu wałka atakującego została uszkodzona. Jeszcze jest rureczka, którą tam uszkodziła osłona kosza sprzęgłowego. Widać, tam jest to przegięte. No i znaleźliśmy tam w tej obudowie, to nawet może na filmie ktoś to wychwycił, ale sprężyna talerzowa, gdzie jest? Nie wiem, gdzie ona wyleciała. Gdzie wyleciała? Komuś ją pokazywałem, ale... Komuś pokazywałeś i zginęła. Zaginęła. No i teraz przyczynę, czy właśnie to jest chyba przyczyna tego całego nieszczęścia. No, to tak wygląda talerz, czy sprężyna talerzowa. I jak widać, tutaj się gdzieś tam dostała, coś wyszlifowało, no i myślę, że to też spowodowało te grubsze uszkodzenia. Sprężyna raczej pękła, przez to też napęd przestał działać, a to z kolei jeszcze tam, że tak powiem, zaczęło się mielić. No, tak jak widać, tutaj wyszlifowane całkowicie, złom kompletny. No, nawet tego nie było widać, to później tak jak już na spokojnie po tego patrzymy, a tam w tym właśnie sobie leżała pomiędzy osłoną, tą wygiętą, a obudową sprzęgła na dole. Co ciekawe, na razie nie widać drugiej połówki, być może pewno leży pod spodem, pod sprzęgłem, no ale to do tego dojdziemy tam troszeczkę później. Promocja firmy Korbanek. Szukaj linku w opisie i komentarzu pod filmem. Kliknij i odbierz nagrodę, którą dla Ciebie przygotowaliśmy. To mamy rozebrany napęd
sprzęgło napędu przedniej osi, no i niestety nie jest tak różowo jakby się wydawało wcześniej, no bo oprócz tam tarczek i tych sprężyn i uszczelni, no to trochę więcej rzeczy jest do wymiany. Niestety tutaj na wale, ten klucz sobie na chwilę wezmę, na wale tutaj gdzie jest łożysko igiełkowe, tutaj jednak są już ślady zużycia, jakieś zadziory. Tu jest to łożysko. No i teraz jest ryzyko takie, że jeżeli to nawet się wypoleruje, pytanie, czy to za jakiś czas coś się z tym nie stanie, no i wtedy kurczę jeszcze raz rozbierać, a wałek na pewno kosztuje parę tysięcy złotych, natomiast robocizna znacznie więcej niż wartość tego wałka i gdyby trzeba jeszcze raz rozbierać, to wtedy mamy jeszcze większy problem. Także tutaj ten element, tu jest to łożysko, tą piastę tutaj też trzeba niestety będzie wymienić, ponieważ tutaj w tym miejscu jest też trafione. No i to kurczę niestety to wchodzi tutaj w środek. Tu mamy od kosza sprzęgłowego. Czasami się zdarza, że tutaj są jakieś, ale tutaj tak źle nie wygląda i tutaj by z tym nie był problem. Natomiast tutaj widać temperatura też zrobiła swoje i tutaj nie jest to idealnie równo. Niestety też ta część do wymiany. Obudowa tutaj zewnętrzna jest ok. Tutaj nie trzeba będzie nic raczej wymieniać, to jest tylko tam podkładki. No to jest tam było przewidziane, że te podkładki trzeba będzie wymienić. No mamy jeszcze jeden problem. Koło zębate, tutaj widać uszkodzenia i to też jest praktycznie do wymiany. To współpracuje właśnie tutaj z tym tutaj też elementem. Także tu się troszeczkę gdzieś coś przegrzało tutaj, no i niestety to jest jakby komplet do wymiany. Następne pewno parę tysięcy. No, druga sprężyna talerzowa, ta jest powiedzmy może w całości. Mamy obudowę tutaj, następną obudowę tłoka, no i też niestety jest do wymiany. Tutaj widać ta powierzchnia jest tutaj porysowana i trzeba to wymienić, no bo tutaj z tym już nic się nie uda zrobić. Sam tłok, tutaj widać też dostał już temperatury i to jest za duże ryzyko, żeby to w zasadzie zostawić. Także mamy praktycznie oprócz obudowy zewnętrznej tarczek, to mamy cały komplet sprzęgło do wymiany. No, to się kupuje akurat w częściach, nie kupuje się w zestawie. No i tu parę tych części niestety dojdzie. To co niby wcześniej planowaliśmy, że będzie dobre, to tak no niestety trzeba będzie wymienić. Wałek pokazywałem. To jest przykład. To pierwsza, nie? Pierwsza. No i teraz tarczki o dziwo może nie najgorzej wyglądają, natomiast no nie wszystkie i tutaj, tak jak już tutaj widać, na niektórych jest ślady przegrzania temperatury. Tutaj tarczki w tym wszystkim to chyba będą najtańsze i ja bym tutaj jednak nie ryzykował, żeby to zostawiać, jak ciągnik ma chodzić, bo to żeby to za jakiś czas nie wróciło z powrotem na warsztat. No a jak robimy naprawę, no to tutaj oczywiście, że klient oczekuje, że to będzie zrobione dobrze i że w najbliższym czasie się to znowu nie zepsuje. Dlatego jak widać tutaj są ślady przegrzania, no tutaj to też raczej trzeba będzie niestety wymienić. To mamy tutaj sprzęgło napędu, obudowa filtra głównego przekładni. Prawie dobra, tu jest jakiś wgniot i teraz tak, nie wiem ile to kosztuje, ale raczej to wymienimy, ponieważ no jeżeli ktoś będzie wymieniał kiedyś filtr, no to tam jak sobie zobaczy do środka, wyciągnie filtr i powie: o, uszkodzona obudowa, nie wiedząc o tym, że to było pozostałość po naprawie, no to wpadnie na pomysł, no to trzeba zobaczyć, co się dzieje w przekładni, no i będziemy rozbierać. My to może byśmy pamiętali, wpiszemy sobie na przykład do naszego systemu, że ten element jest uszkodzony i przy wymianie nie zwracać na to uwagi. No ale może ktoś inny wymieniać olej i filtry przekładni, nie wiedząc o tym, no i wtedy no, robi się troszeczkę ambasu. To też widać na tej obudowie, na tej rurze, ile tutaj tego szlamu szło, no bo tak jak tutaj się przetrze, to jest ładne, czyste, a tak to jest tyle szlamu było w środku
wyprodukowanego przez elementy, które się wzajemnie ze sobą tarły. Ładowarki Multi-One. Wszechstronny pomocnik. Idealny wybór dla wielozadaniowych prac w ogrodzie. Mamy teraz obudowę, tutaj jest wyciągnięty wałek atakujący. Wałek wygląda, że będzie ok, tutaj nic z tego, natomiast łożysko, tak wygląda łożysko. No i to łożysko to na pewno już trzeba wymienić, no wiadomo, że jak jedno wymienimy, to i drugie trzeba będzie wymienić, także tu jeszcze jest troszeczkę do rozebrania i te łożysko do wymiany, te główne koła zębate, oczywiście zostaną osłony metalowe. Łożyska jedna tutaj od tego mniejszego łożyska to tam była uszkodzona, tu widać też podkładki przegrzane. Tu jest pierścienie zabezpieczające, takie półpierścienie, które zabezpieczają. No i to jest wszystko praktycznie tutaj do wymiany. No i ten problem tutaj z obudową, gdzie tutaj pokażę. O, i teraz tutaj widać na dole, tej dolnej części, tutaj pouszkadzana. Zobaczymy, no. Na szczęście tam, gdzie łożysko jest ok, więc jest baza. Myślę, że to pójdzie jakoś tutaj zregenerować. No i chyba taką próbę trzeba tutaj podjąć. Niestety to czas naprawy znacznie nam się tu wydłuży. Tutaj akurat w tym miejscu, gdzie jest to uszkodzone, to jest tutaj ta osłonka, którą tutaj kolega wyciągnął, ale zaraz mi ją to pokażę. I w tym miejscu właśnie tu jest osadzony ta podkładka. I można by to w jakiś tam zabezpieczyć sposób mniej, bardziej profesjonalny. O, jest osłona łożyska tego tutaj. No i tak ją tutaj gdzieś zmieliło. Sprężyna talerzowa, ta uszkodzona, połowa leżała z boku w obudowie, połowa leżała pod spodem. No ale aby nie patrzeć, troszeczkę bo tutaj brakuje chyba. No, może aż tak tyle nie, no, ale jest widać wyszlifowany, gdzieś tutaj tu jest element zeszlifowany, tu się tarło, no i produkowały się opiłki na maksa. Chyba nawet nie brakuje, bo tutaj dało się to złożyć prawie że w całość, no ale tak to niestety wygląda. Także troszeczkę tych części tutaj się nazbierało, no i tej roboty troszeczkę też więcej niż się wcześniej człowiek spodziewał przy tego typu naprawie.